Ostrzeżenie dla Zachodu. Rosja testuje nową rakietę, tak zwanego niszczyciela świata. Rosja przeprowadziła testy nowego typu międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat RS-28. Może być uzbrojony w dużą liczbę ładunków jądrowych. Jej ogromny zasięg sprawia, że może ona osiągnąć niemal każdy cel na świecie. Prezydent Rosji ostrzegł wszystkich przed unikalną bronią, zdolną niszczyć całe miasta. Pocisk mógłby przenosić co najmniej 10 dużych bomb jądrowych, które mogłyby zniszczyć największe miasta na wschodnim wybrzeżu USA. Jak powiedział prezydent Rosji Władimir Putin w środowym wystąpieniu telewizyjnym, broń sprawi, że ci, którzy w ferworze agresywnej retoryki próbują zagrozić naszemu krajowi, zastanowią się 2 razy. Ze względu na duży zasięg pocisku Sarmat nie musiałby on przelatywać nad biegunem północnym z amerykańskim systemem obrony przeciwrakietowej. W samym środku wojny na Ukrainie prezydent Rosji Władimir Putin po raz pierwszy przetestował nową generację międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat RS-28. Model przeleciał tysiące kilometrów z miejsca startu w Plesiecku w północnej Rosji na dalekowschodni półwysep Kamczatka. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony podczas próbnego lotu rakieta nie przenosiła broni jądrowej, lecz głowice szkoleniowe. Misja zakończyła się sukcesem. Putin wykorzystał to jako ostrzeżenie dla Zachodu. Pocisk ten jest prawdziwie unikalną bronią, powiedział Putin. 2-stopniowa międzykontynentalna rakieta balistyczna Sarmat z silnikami na paliwo ciekłe ma być wizytówką przyszłych rosyjskich pocisków nuklearnych dalekiego zasięgu, a dzięki zasięgowi ponad 15 000 kilometrów będzie mogła dosięgnąć celów w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział, zapytany o to monachijski ekspert do spraw pocisków Markus Schiller, przeprowadzono już kilka mniejszych, próbnych lotów z tym pociskiem, ale nie odbyła się jeszcze żadna misja dalekiego zasięgu. Schiller mówił o swego rodzaju pocisku niszczącym świat, ponieważ w szczytowym momencie mógłby on przenosić co najmniej 10 dużych bomb jądrowych, które mogłyby zniszczyć największe miasta na wschodnim wybrzeżu USA. Rosja umiejętnie wykorzystała wystrzelenie pocisku Sarmat podczas wojny na Ukrainie jako gest groźby, mówi ekspert. W rzeczywistości jednak przygotowania do próby lotniczej trwały prawdopodobnie już od wielu miesięcy, uważa Schiller. Jeśli Putin chce wprowadzić rakietę do służby, zgodnie z zapowiedzianym terminem, jej próby są już praktycznie spóźnione. Rosyjski prezydent już w 2018 roku zaprezentował pocisk superjądrowy w połączeniu z innymi rodzajami broni, w tym z hipersonicznymi pociskami typu Kinshal, które dzięki temu poruszają się z ponad 5-krotną prędkością dźwięku, hipersonicznym szybowcem Avangard, pociskiem przeciwokrętowym Zirkon i supertorpedą Poseidon. Putin już określił ten arsenał jako niezwyciężony. Według Rosji rakiety Kinshal zostały po raz pierwszy użyte podczas wojny z Ukrainą. Najbardziej śmiercionośna rosyjska broń jądrowa od zakończenia zimnej wojny. Według wcześniejszych doniesień nowy rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny Sarmat miał w zeszłym roku przejść próbę dalekiego zasięgu. Pocisk waży podobno około 220 ton, a jego ładunek użyteczny ma wynosić prawie 10 ton. Będzie on wystrzeliwany z silosu. Eksperci mówią o najbardziej śmiercionośnej rosyjskiej broni jądrowej od czasu zakończenia zimnej wojny. Pojedynczy pocisk
z wieloma głowicami bojowymi mógłby zniszczyć 10 największych miast w Niemczech. Jednak pocisk Sarmat nie jest przeznaczony do misji krótkiego zasięgu, lecz do dalekich lotów międzykontynentalnych, np. w celu zaatakowania USA. Ze względu na duży zasięg pocisku Sarmat nie musiałby on przelatywać nad biegunem północnym z amerykańskim systemem obrony przeciwrakietowej. Podobno pocisk ten leci również stosunkowo szybko, co utrudnia jego wykrycie przez satelity zwiadowcze. Wcześniej USA odwołały zapowiadany od kilku miesięcy testowy lot międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman z obawy przed nieporozumieniami w czasie wojny na Ukrainie. Moskwa jednak nie obawiała się, że Stany Zjednoczone mogą zareagować niewłaściwie na wystrzelenie jej pocisku. Tymczasem Rosja ostrzegła Szwecję, Finlandię przed wejściem do NATO. Te kraje otrzymały od Rosji ostrzeżenia o konsekwencjach, jakie może przynieść krajom przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według ministra obrony Szwecji Petera Hultqvista to cały katalog zagrożeń, a rosyjska inwazja na Ukrainę pokazuje, że próg użycia siły militarnej do realizacji celów politycznych jest w Rosji bardzo niski. O ostrzeżeniu przed konsekwencjami, jakie dla Szwecji i Finlandii niesie ze sobą ewentualne wejście do NATO, powiedziała na antenie Rosja 24 rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Oni o tym wiedzą, więc nie ma się czemu dziwić. Byli informowani o wszystkim, do czego może to prowadzić, przekazała. Wcześniej do decyzji państw skandynawskich odniósł się były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, który stwierdził, że Rosja będzie miała więcej oficjalnie zarejestrowanych przeciwników i zapowiedział możliwość rozmieszczenia broni jądrowej w rejonie Morza Bałtyckiego. Minister obrony Szwecji oraz szefowa MSZ Ann Linde nie podają szczegółów rosyjskich ostrzeżeń. Jednak minister obrony Szwecji zaznaczył, że jest to cały katalog środków, którymi Rosja grozi Szwecji w przypadku przystąpienia do sojuszu. Jak dodał, sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Rosja zagraża całemu europejskiemu porządkowi bezpieczeństwa, a z atakami cybernetycznymi, wojnami hybrydowymi czy sabotażami mamy już do czynienia. Minister spraw zagranicznych Ann Linde stwierdziła, że rosyjskie groźby wobec Szwecji stanowią ważny element analizy ewentualnego przystąpienia do NATO. Rosja wyraźnie dała do zrozumienia, że tego nie chce i zareaguje na różne sposoby, powiedziała. Uważamy, że jest to niedopuszczalny sposób nierespektowania faktu, że każde państwo samo decyduje o swojej polityce bezpieczeństwa, dodała Linde. Gazeta SVD, powołując się na swoje źródła w rządzie, donosi, że celem premier Magdaleny Andersson jest przystąpienie Szwecji do NATO w czerwcu tego roku. Co więcej, jak przekazał premier Finlandii, jego kraj podejmie decyzję o przystąpieniu do NATO w ciągu kilku tygodni. Przez lata, właściwie dziesięciolecia, Szwecja i Finlandia były zjednoczone we wzajemnej lojalności wobec siebie, a także w ukochanym przez siebie braku wojskowego zaangażowania. Jednak w ostatnich miesiącach sondaże wykazały, że oba kraje są coraz bardziej zainteresowane przystąpieniem do NATO, a Szwedzi konsekwentnie popierają to nawet bardziej niż ich fińscy sąsiedzi. Jednak dla Szwecji pozostało istotnym pytanie: jak przystąpić do sojuszu wojskowego bez irytowania tej części społeczeństwa, która była temu niechętna, nie mówiąc już o Moskwie. Teraz wygląda na to, że wszystko się wyrówna i to prawie bez wysiłku.